Cześć, dzień dobry. Zobaczcie, kogo zaprosiłem na dzisiejszy Powerwalk. Marcin Lewandowski. Cześć Marcin. Siemanko, siemanko, witam wszystkich serdecznie. No tylko nie biegnij mnie tutaj Dzisiaj nie w biegamy. tym olimpijskim rytmie, tempie, bo nie dam rady. Nie, ja nie lubię biegać, uwierz mi. Ja się nabiegałem autentycznie. Lewandowski Marcin nie lubi biegać. No, Mimo, że okrążył ziemię ponad raz. no, uzbierałoby się Tak, tych tak, metrów, no, co nie? 120 tysięcy kilometrów mam przebiegnięte. Wow, to robi wrażenie. Moi drodzy, dzisiaj zabieramy Was jako dwaj emerytowani olimpijczycy, którzy jeszcze trzymamy się w całkiem dobrej formie i o tym na pewno dzisiaj też Wam powiemy. Dzisiaj podczas Powerwalka Marcina zapytam o to, jak w Twoim zespole wyzwaniem, a może korzyścią było to, że Twoim trenerem był Twój brat rodzony. Zgadza się, wszystko to prawda. No wiesz co, no generalnie... Czekaj, dobra. Zaraz, ja tylko robię Wyprzedzam tutaj cię, taki no i- wstęp dla wszystkich, bo ktoś mnie kiedyś nauczył, żeby na początku dać, że tak powiem, przynętę, o czym będzie rozmowa, a teraz trochę zrobić takiego wstępu. Prosiłeś mnie, żebym nie biegł, a ja już zacząłem Cię wyprzedzać właśnie. Kurde, sorry. Nie, No. bo oboje lubimy rywalizować, tak jak myślę, że wiele osób. Mamy ten sportowy gen, ale poczekaj, zanim przejdziemy do tego tematu, to najpierw chciałbym Ciebie przedstawić, a może poproszę Ciebie, żebyś się przedstawił, gdzie na co dzień mieszkasz? Szczecin. Policja Szczecin. dokładnie, Policja No pod właśnie, Szczecinem. pozdrawiamy serdecznie wszystkich w Policjach. Cześć, cześć. Myślę, że tam jest też wiele osób, które chodzi z nami na Powerwalki. Ale i całą Polskę i nawet mamy niektóre osoby, które chodzą w Irlandii, nawet w Colorado, słuchaj, Okej. w Stanach Zjednoczonych, więc pozdrawiamy Was wszystkich serdecznie. Okej. Jesteś lekkoatletą, olimpijczykiem, medalistą Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy. Powiedz więcej, na jakich dystansach się specjalizowałeś dla tych, którzy by nie pamiętali tamtych czasów. Jak sam powiedziałeś, przede wszystkim już emerytowany sportowiec, ale bardzo czynny, aktywny. Reprezentowałem nasz kraj wielokrotnie na arenach międzynarodowych na dystansach średnich, czyli 800, 1000, potem przebranżowiłem się na 1500 metrów. Z również fajnym skutkiem. Jestem również zawodowym żołnierzem Wojska Polskiego, ciągle aktywnym w służbie na stopniu sierżanta, także pozdrawiam całe Wojsko Polskie również. Pozdrawiamy. No i myślę, że to by było w skrócie tak naprawdę tyle. Fajnie. Startowałeś na Igrzyskach Olimpijskich 4. Cztery. Które tak to jest. były pierwsze? 2008 Pekin, także jeszcze Jasne. razem się zakotwiliśmy, tak, widzisz. mamy no. te same stroje, jeszcze dresy Tak jest. reprezentacyjne w Pekinie i w Londynie. Później byłeś w Rio. Potem i w Londyn, Tokio. Rio i Tokio. Fajnie. Tak I wiele startów na Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Świata. Wy macie jeszcze te w lekkoatletyce, te meetingi Golden Liga? Kiedyś to była Golden Liga, teraz już od wielu lat jest Diamentowa Liga. Nazywa się Diamentowa No Liga. właśnie i mamy w Polsce Diamentową Ligę. Na Śląsku, gdzie to jest? Na Śląsku, na stadionie w Chorzowie oczywiście. Też mam oczywiście, moja przygoda z tym bardzo mocno się utożsamia, bo jestem razem z Piotrkiem Machowskim, jesteśmy dyrektorami sportowymi tej Diamentowej Ligi. Zresztą rok temu, w zeszłym roku okrzyknięta najlepszym meetingiem lekkoatletycznym na świecie. Pierwszy raz w historii okazało się, że nie finał Diamentowej Ligi wygrał całoroczny cykl, jeśli chodzi o meetingi na świecie lekkoatletyczne. Wow, jak takie rzeczy się osiąga? Dzięki czemu taki sukces osiągnęliście? Jest to, no myślę, chyba zespół. Przede wszystkim zespół, dobrze zgrany zespół, jest to bardzo duży, ale jest to bardzo mocno jesteśmy w to zaangażowani, bo oprócz tego, że jest to meeting Diamentowej Ligi, to przede wszystkim jest to meeting naszej niestety przedwcześnie zmarłej przyjaciółki Kamili Skolimowskiej. To jest memoriał Kamili Skolimowskiej, także pracują tam przede wszystkim ludzie zaangażowani w to całym sercem, bo robimy to właśnie dla Kamy, a nie tylko dlatego, żeby zrobić meeting Diamentowej Ligi. Pięknie. Czy ten heros skoku o tyczce także był w zeszłym roku? Jak on ma na imię? Był Mondo Duplantis, Mondo oczywiście. Duplantis, On tak. rozświetlił to całą imprezę, bo Mondo u nas właśnie na meetingu Diamentowej Ligi w Chorzowie ustanowił nowy rekord świata wtedy, także To było tuż po Igrzyskach Olimpijskich. Zgadza się. Jeszcze się wspiął na jeszcze wyższy poziom. zgadza się. Jak już o tym tego. rozmawiamy, to Ci tylko No. wepnę tutaj autoreklamę, zrobię 16 sierpień, stadion właśnie w Chorzowie, Diamentowa Tak. Liga, kolejna edycja, zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie. Można przyjechać z rodziną, ze znajomymi, z firmą i to jest jedyne w swoim rodzaju wydarzenie. Co roku, prawda? W sierpniu. Tak, to jest cykliczne, w sierpniu, znaczy różne miesiące są różne, w tym roku akurat 16 sierpień, Jasne. Stadion Śląski. Co ciekawe, teraz idąc, pozdrawiamy Was z Bydgoszczy, bo tutaj się spotykamy, jedziemy wzdłuż rzeki i ten hałas to nie był samochód przejeżdżający, bo bardzo często jak idziemy na Powerwalk, to idziemy wzdłuż ulicy, a przed chwilą trener na motorówce przyjechał, który goni tutaj swoich zawodników, którzy trenują.
a więc pozdrawiamy Was z środka Polski. Marcin, mam taki zwyczaj, że moich gości na powerwalkach pytam o 2 nawyki. Dużo rozmawiamy w ogóle w powerwalkach o zdrowych nawykach, które są podstawą, jak wiadomo, budowania i mocnego dobrostanu i później przekłada się to na naszą efektywność działania i na wyniki. 2 nawyki. Pierwszy, taki, który już masz wypracowany w swoim życiu, który Ci służy. Jaki to jest? Jest to przede wszystkim, mimo to, że nie jestem już zawodowym sportowcem, wiadomo, to jednak właśnie ten aktywny, zdrowy tryb życia. To jest mój nawyk, po prostu wyjście raz dziennie na wszelkiego rodzaju jakieś tam aktywności fizyczne, bez znaczenia, czy są to sporty walki nawet czasami, tak, dobrze słyszycie, sporty walki, czy nawet i bieganie, czy teraz ostatnio wkręciłem się w Ironmana. Po prostu chodzi o to, żeby aktywnie spędzać każdy dzień. Super, fajnie, bardzo zdrowy nawyk i fajnie też powiedziałeś, że to nie jest jedna konkretna rzecz, tylko uniwersum Po różnych prostu fajnych wyjść z rozwiązań. domu na świeże powietrze, dotlenić Tak. się przy aktywności fizycznej. Czy na rower, czy pobiegać, jest, czy obojętnie. pochodzić, czy pograć w coś, czy powalczyć. Super. Zgadza się. Dobrze, to jest ten nawyk. A drugi nawyk, o który chciałem się Ciebie zapytać, to taki, którego nie masz jeszcze u siebie wypracowanego, ale który by Ci się przydał. Kurde, wiesz co, nie wiem, czy nie zgapię tego Ciebie nawet. Być może kiedyś gdzieś w prywatnej rozmowie mi o tym wspomniałeś. Nie jestem pewny. Uważaj. Nie jestem pewny, uważam. Uważaj, co? Nie, brakuje mi w ciągu dnia 15-20 minut wyciszenia. Po prostu położenia się kanapie, zamknąć w pokoju czy w biurze, obojętnie, mieć czas 15 minut, nawet nie to, że na dżemkę. Może dżemkę nie wiem, ale przede wszystkim 15 minut dla siebie. Przemyśleć, przeanalizować, skupić się, Tak. zrobić, nie wiem, wizualizację czegoś, po prostu 15 minut takiego swojej dla siebie w ciszy. No, to Ci polecam szczerze, bo to jest niesłychanie ważny element, szczególnie jak mamy mocno zapakowane przedpołudnie i jeszcze po południu mamy wiele rzeczy do zrobienia. Dla mnie ten power nap, bo chyba do tego nawiązujesz, to jest coś, ja bardzo często nie zasypiam, ale że się kładę, teraz jeszcze dostałem od Sebastiana Forenza, którego bardzo serdecznie pozdrawiamy, a on tam pracuje między innymi z FC Barceloną, w Hiszpanii mieszka, za nią Lewandowską też coś tam działają, innymi sportowcami, urządzenie, które nazywa się BEMER. Korzystałeś kiedyś z BEMERa? Nie, On przyspiesza regenerację, pole elektromagnetyczne, opatentowane urządzenie, no nie takie tanie, bo tam około 5000 euro, ale kupiłem i bardzo służy, bo przyspiesza regenerację i komórkową, i mięśniową, i układu limfatycznego, różne takie rzeczy. To już tam przy następnym jakimś power roku o tym powiem. Ale ostatnio się kładę na power napa na BEMERze, włączam sobie go i no, dobra rzecz. No to polecam. jest zdecydowanie, tego mi brakuje. No ale No. uczę się, ja ciągle się uczę, rozwijam, także przyjdzie czas i na to. Widzisz, fajne. Popatrzcie, jak Marcin, zresztą dziś słyszałem też na swoim wykładzie, że jesteś bardzo nastawiony na rozwój, na ten growth mindset. Zdecydowanie. Tobie też służy. To jest coś, co myślę, że dzisiaj też trochę wybrzmi. Dobrze, Marcin, chciałem Cię zapytać o relację z Twoim bratem. Brat starszy czy młodszy? 6 lat starszy brat, tak. Okej, jak to się stało, że on został Twoim głównym trenerem? Czy był Znaczy takim głównym, dochodzącym? pierwszym, jedynym, pod koniec swojej kariery zmieniłem tam z różnych powodów trenera, ale generalnie tak, Tomek był od samego początku ze mną. To on tak naprawdę namówił mnie na uprawianie sportu, na bieganie, bo wcześniej grałem w piłkę nożną. On zajął się mną już jako młody chłopiec jeszcze bym powiedział, no nie wiem, no, miał chyba 20 lat, jak zaczął być moim trenerem. On sam jeszcze był studentem, dopiero się tego uczył, sam jeszcze biegał, a koniec końców został moim trenerem i Czy razem... on był wcześniej zawodnikiem? Był zawodnikiem też, oczywiście. Był, reprezentował również nasz kraj, może nie na tak wysokim poziomie, ale oczywiście był również lekkoatletą, no, tylko na dystansach długich raczej. Czy on był z Tobą już od tych początków, gdzie dostałeś się już do kadry narodowej, a później olimpijskiej? Czy w pewnym momencie zastąpił jakiegoś innego trenera u Ciebie w sztabie szkoleniowym? Nie, Tomek był od samego początku ze mną, z nim zaczynałem swoją przygodę. Mówię, jako młody chłopak też to był okres bardzo jeszcze buntowniczy, gdzie to w ogóle nasze relacje wtedy były bardzo trudne, no bo gdzie ja 14 lat, jak miałem, jak zacząłem biegać, Tak. Tomek 20, to był gościu, który starał się mnie zawsze ustawić, ogarnąć, bo ja wtedy miałem jeszcze w siubiu, wiesz, kolczyka chciałem w głowie, włosy pompy zafarbowałem na jakiś dziwny kolor wakacje. To są rzeczy, które to on nie za bardzo akceptował i nie było łatwo od początku. Mimo wszystko udało się. No. Czy Wy się bardzo różnicie charakterologicznie? Tak, o Jezu, jesteśmy dwoma całkowicie innymi osobami. Jak spojrzysz na nas, to być może czasami możesz nas pomylić, chociaż teraz Tomek ma długą brodę i włosy, to już nie, ale generalnie bardzo podobni z wyglądu. Natomiast charaktery to jesteśmy swoimi przeciwnościami i to dosłownie. Czy to pomaga akurat w takim układzie zawodnik-trener, czy przeszkadza z Twojej perspektywy patrząc? Wiesz co, myślę, że pomaga. No to ja byłem zawsze, raz, że byłem dobry do sportu dlatego, że ja jestem tak zwanym
robolem. Ja po prostu muszę zasuwać. Ja nie analizuję treningu, nie myślę o tym. Ja jestem roztrzepany, ja po prostu chcę zasuwać, chcę robić sobie wszystko, wszędzie, szybko i to jest dla mnie najważniejsze. Z kolei Tomek to zawsze był całe życie mózgiem operacji, bardzo uzdolniony i mądry chłop, który ciągle się rozwijał, też czytał obcą literaturę. On był mózgiem i procesorem całego tego właśnie procesu tak naprawdę. On o wszystkim decydował. On decydował, gdzie pojedziemy na obóz, jak będziemy trenować, jakie odcinki będziemy biegali, jak szybko będziemy biegali. Mnie to kompletnie nic nie obchodziło. Moim jedynym zadaniem było wykonać trening i dobrze się zregenerować na kolejny. Czyli można powiedzieć, że świetnie się uzupełniacie. Można tak powiedzieć, ale znaczy, no, dokładnie tak było, ale to się, wiesz, to teraz wydaje się, o czym mówimy, bardzo fajne, wszystko poukładane, a nie zawsze było tak. No mówię, jesteśmy dwoma całkowicie innymi charakterami i nie było to łatwe zadanie dla Tomka na pewno, choć pamiętam od samego początku Tomek, już jako młody też i trener, ja jako młody zawodnik, pamiętam to dokładnie jak dziś, Tomek przede wszystkim zawsze mówił, że jego największym celem, który chce z nami osiągnąć, to to, żebym był dobrym człowiekiem. Nie, żebym był mistrzem świata. Jeśli to wyjdzie w parze oczywiście, to jest najlepszy układ, jaki tylko jest, ale jego zadaniem zawsze jakąś tam wewnętrzną misją było to, żebym był po prostu koniec końców poprzez ten sport dobrym człowiekiem. I on ci to powiedział wprost? Powiedział to kiedyś wprost mi i powiedział też to w wywiadzie. Ja naprawdę byłem młody i miałem naprawdę wsiu w głowie, ale to zapamiętałem dobrze i bardzo to szanuję, doceniam i korzystam z tego hasła teraz, nawet będąc teraz właśnie cieszę się i mam nadzieję, że Tomek również jest dumny i osiągnął swój cel. No właśnie. Ale to już nie mi osądzać. Pozdrawiamy Tomka serdecznie. Co robiliście w takich momentach, kiedy czuliście, że zgrzyta, nie idzie wszystko dobrze, a on się wkurza na ciebie, ty się wkurzasz na niego? Pójdziemy sobie tą kładką tutaj? Możemy spróbować, no? Dobra, to będziemy teraz robić przeprawę na drugą stronę. Nie, to nie jest Wisła. Brda chyba. Brda, dokładnie. Wda czy brda? No właśnie nie wiem, ale na pewno coś tak. O cholera, aż wstyd. Ludzie z nadmorza i my nawet nie wiemy. Zaraz będzie ktoś przechodził, to zapytamy, jaka to jest rzeka. Co robiliście wtedy, kiedy zgrzytało między wami? Pytam o takie wskazówki dla innych, wiesz, bo oczywiście różnych sytuacji można ogólnie, ale czy wypracowaliście sobie jakieś takie sposoby, żeby na przykład, nie wiem, zgrzyta, to ja muszę wyjść na spacer, żeby, wiesz, 10 minut, 15 i wtedy wracam do rozmowy. Wiesz, taki przykład. Znaczy, wiesz co, ja byłem też na tyle świadomym zawodnikiem, że ja przede wszystkim wiedziałem... Poczekaj chwilę. Przepraszam, jaka to jest rzeka? Brda. Okay. Dziękujemy. Brda. Dobra. Ja przede wszystkim właśnie byłem o tyle świadomym zawodnikiem i wiedziałem, co chcę osiągnąć i dlaczego to robię. Ja nie robiłem przecież tego treningu ciężkiego czy coś dla Tomka. Nie robiłem dla kogoś innego, tylko robiłem przede wszystkim dla siebie. Ja miałem swój cel do zrealizowania i to było dla mnie najważniejsze. A to, co się działo gdzieś pomiędzy, nie zawsze mnie interesowało, obchodziło. W sensie mieliśmy zgrzyty. Często gdzieś tam irytowałem się tym wszystkim, ale koniec końców po prostu chyba załatwialiśmy to najpierw ciszą. Lepiej to było przemilczeć niż powiedzieć dwa słowa za dużo i to się sprawdzało właśnie aż do moich 2 ostatnich lat będąc sportowcem, kiedy się z Tomkiem rozstałem niestety właśnie, bo powiedzieliśmy być może za dużo. To jest jedna kwestia, czyli ta cisza, a 2 dobra robota na treningu. Kiedy trening wychodził, wszystkie nagle problemy uchodziły i robiło się swoje, no po prostu. Czyli skupienie, zaangażowanie też na trening, a to, co się działo gdzieś prywatnie między nami, to chowaliśmy w kieszeni, bo my mieliśmy cel jeden, po prostu osiągać swoje te jakieś sukcesy sportowe i to nas najbardziej interesowało. Czy możesz powiedzieć teraz z perspektywy czasu, że nauczyliście się oddzielić życie prywatne od zawodowego? No jednak wiążą was więzy krwi, tak? Spotykacie się na święta może, tak? Nie? No dokładnie. No właśnie chciałem właśnie podać ten przykład, wiesz, to był mój trener, którego musiałem generalnie słuchać, jakby nie było, tak? Ja jestem takim typem człowieka i zawodnika, że szacunek do trenera swojego, zaufanie to jest absolutna podstawa. No to gdybym nie miał do niego szacunku, wiecie, to był mój brat, ja równie dobrze mogłem powiedzieć do niego, dobra, spadaj, nie chcę mi się dzisiaj robić treningu, tak? No tak byś powiedział do swojego brata, albo jeszcze gorzej, tylko nie chcę tych słów tu używać. Natomiast ja go nie traktowałem wtedy jako mojego brata, tylko on był dla mnie trenerem właśnie. Miałem do niego olbrzymi szacunek, darzyłem go olbrzymim zaufaniem i wiedziałem, że koniec końców to, co on robi czasami gdzieś tam, co mi się wydawało nie po mojej myśli albo bez sensu, to wiedziałem, że on nie robi to dlatego, bo takie ma widzimisię, tylko dlatego, że chce zrobić dla mnie jak najlepiej. No ale spotykając się przy tym właśnie stole wigilijnym, przepuśćmy, albo na rodzinach, wiesz, zawsze zanim
podniosłem tą szklaneczkę czasami gdzieś tam z alkoholem po prostu, no to musiałem na niego 2 razy spojrzeć, jak on na to zareaguje, bo wiemy, że jutro mam ciężki trening, kurczę, na przykład. I Także on to wie. łatwo nie było. I on to wie, dokładnie. Ale wiecie co, powiem Wam jeszcze troszeczkę, bo to jakby nie było, wiadomo, miałem do niego olbrzymi szacunek i ufałem mu całkowicie, ale mimo wszystko te nasze relacje były ciągle, mimo tego, że był moim trenerem, a nie bratem wtedy, to relacje były takie dość normalne, że tak powiem, bo ja nie ukrywam, przecież czytałem książki najwybitniejszych sportowców na świecie. Nadala chociażby, tenisisty, Tigera Woodsa, oglądałem film też z siostry Williams. Michaelem Jordanem. Michael Jordanem, tam często nie ma co, przepraszam, że to tak powiem, a tam była tyrania, tam panowała tyrania, tak? To też były związki trenerskie, ale nie brat z bratem, tylko to często był wujek, ciocia, dziadek, No właśnie. tata, ale tam po prostu panował terror, nie? Tak naprawdę, jak nie wiem, czytałeś te książki, to było strasznie, nie wiem, czy chciałbym mieć takie życie, szczerze mówiąc. Natomiast u mnie z Tomkiem to jednak te relacje wydawały się, tak mi się przynajmniej patrzy z perspektywy czasu, całkiem normalne, naturalne i po prostu takie, jakie powinny być. Był moim trenerem, kiedy trzeba było, był moim bratem wtedy też, kiedy mieliśmy jakieś spotkania rodzinne. Co byś polecił innym zawodnikom z różnych dyscyplin sportu, których trenerzy są rodziną? Zostawmy na boku trochę rodziców, no bo to jest zupełnie inny aspekt, prawda? Ale taki, wiesz, jednak są więzy rodzinne, bliskie, no niektórzy nawet ich trenerami są małżonkowie. Małżonkowe, tak jest. No, I no, to, co dziadki ciekawe, przynosi ciekawe efekty, bardzo dobre rezultaty, ale jednak jakie tam, nie wiem, jedne, dwie rzeczy byś zasugerował, bo to łatwo też przełożyć ze sportu do biznesu, do życia, prawda? Bo bardzo często też się pracuje, tak jak ja na przykład ze swoją żoną pracujemy. No tak, no tak. No to też nieraz jest ciężko, ale podchodzimy do tego z głową i też uczymy się tego. To co ty byś z własnej perspektywy powiedział? Jakie wskazówki? Czyli wiesz co, chyba z mojej strony, co mamy do powiedzenia, to to, że powinniśmy wiedzieć i zaakceptować, co chcemy osiągnąć i kto jaką rolę odgrywa, tak? Jeśli decydujemy się, że mój brat, siostra, ciocia są moim trenerem, to po prostu podchodzimy do tego profesjonalnie i słuchamy ich właśnie jako trenera, biorąc pod uwagę to, że wszystkie polecenia, które mamy wykonywać, są wydawane nam dlatego, że mają działać na naszą korzyść, a nie po to, żeby nam przeszkadzać, albo ktoś ma jakieś widzimisię. Czyli absolutne zaufanie do osoby, która zaangażowała się do pełnienia pewnych obowiązków. I absolutne po prostu jej zaufanie i nie kombinować, nie robić, nie analizować tego zbyt dużo, po prostu jeśli się zaufało tej osobie, to znaczy, że trzeba konsekwentnie realizować ten plan, a nie szukać gdzieś rozwiązań u kogoś innego, czy no chyba myślę, że to dla mnie najważniejsze było, no, czyli bezwzględne zaufanie drugiej osoby. Jeśli się podjęliśmy tego, to należy ją szanować i bezwzględnie jej ufać. Myślę, że warto przegadać te sprawy, tak jakby ułożyć ten fundament, na którym będzie się współpracowało właśnie w tym zespole, pomimo że to więzi krwi, to jednak zespół. Warto to przegadać, nie wiem, nawet rozpisać, rozrysować sobie, nie podpisać, nie mówię o takiej, żeby tutaj umowę jakąś podpisywać, ale wiesz, żeby jednak było to wszystko rozrysowane. Co, śmieję się, bo mówiłeś, oczywiście nie podpisywałem takiej umowy żadnej z Tomkiem, ale to było zawsze w formie żartu, to jeszcze było w formie żartu i pamiętam jeszcze jako naprawdę młodzi zawodnicy trenujący gdzieś tam w Policach sobie z grupą 14, 15, 17 lat, co roku na Wigilię czy po prostu na początku roku Tomek dawał wszystkim zawodnikom wydrukowane takie właśnie kodeks zawodnika, trenera, że tak powiem, i tam były takie chociażby zasady, nie wiem, jeśli trener mówi, że 2 + 2 to jest 5, to znaczy, że to jest 5. Trener ma zawsze rację i takie podpunkty tam było. Oczywiście to w formie żartu wszystko, no ale przede wszystkim chodziło właśnie o to, że chodzi o zaufanie do trenera, nie? Jeśli trener mówi tak, to jeśli tak ma być, to na pewno dlatego, nie że chcę nam zrobić na złość, tylko dlatego, że chcę nam pomóc. Tak. Czyli kiedyś, kiedy mieliście konflikt, już tak zmierzam do mety trochę, dzisiejszego naszego spaceru, my to lubimy, start i metę, co? Tak jest, tak jest. Tak, ja po prostu lubię widzieć metę, tak jest. Tak, dokładnie. Właśnie dzisiaj ktoś mnie zapytał, jaka jest różnica, panie Mateuszu, pomiędzy sportem a biznesem? Ja właśnie mówię, więcej podobieństw jest niż różnic, ale jednak jest jedna różnica, to jest to, że my w sporcie zawsze mamy start i metę. A w biznesie bardzo rzadko jest, widać tą metę, bo cały czas gdzieś tam karawana się toczy.
Chociaż są oczywiście kwartały, podsumowania roku i tak dalej. Dobra, zostawmy. Czy myślisz, że rozwiązaniem, kiedy pojawia się konflikt, jest trzecia osoba, która dołącza do tak zwanego, jest taki rozjemca, trochę taki konsultant, psycholog, który potrafi, wiesz, spojrzeć na to z innej perspektywy i trochę uczestniczyć w takiej rozmowie, kiedy jest konflikt. Może on może trochę spuścić powietrza, albo tuż przed tym, jak dochodzi do rozłamu, to jeszcze troszeczkę może pomóc zrozumieć niektóre rzeczy. Wiesz co, ja przede wszystkim jak najbardziej, jeśli chodzi o psychologa, to dużo bardzo pracowaliśmy z nim, zresztą na, nie to żądanie, no, ale na prośbę właśnie Tomka, bardzo mocno współpracowałem z Dariuszem Nowickim, którego pozdrawiam serdecznie też oczywiście. Też współpracowałem z Darkiem. Tak jest, no Pozdrawiamy to Darka. tak jest, super, cześć Darek. Bardzo dużo czasu z nim mu poświęcałem i działaliśmy i to się na pewno sprawdzało, Tak. ale idąc dalej, to nie chodzi o tylko jedną osobę, którą jest właśnie psycholog. To generalnie myślę, że mówimy o całym zespole, który budujemy właśnie przy okazji tego naszego teamu. Tak? To psycholog oczywiście dużo mocno może pomóc, ale prawda jest taka, że na przykład odpowiedni fizjoterapeuta, który oprócz tego, że jest często fizjoterapeutą, to jest gościem, na którego wylewa się wszystkie łzy swoje, tak? Leżymy na stole, gadamy, kurde, to mi poszło nie tak, ten mnie wkurzył z tamtym, co zrobiłem i to jest gościu, który Te same często obserwacje więcej niż mam. trener. Tak, wiem. I lepszy A, psycholog czasami dokładnie, jest. dokładnie, ale to Bo właśnie leżysz gdzieś się u niego wszystko... na leżance, na stole, gdzie on cię rozluźniony. ugniata właśnie. I jeszcze gadanie. Tak jak Tak, fryzjer z tak. tobą gada, tak jak ten, co czyści buty, To gada. samo idzie Tak, po prostu, samo nie? idzie, no. I dzięki temu i potem nie chodzi o to, że on przekazuje mu później jakieś dziwne rzeczy, tylko no, oni też się konsultują jako sztab trenerski, opieka cała moja medyczna dookoła. A, w ten sposób. I to są też wnioski, które można przekazać tam. To nie chodzi o obgadywanie wtedy, tylko po prostu właśnie o pomoc. Tak. To jest jedna kwestia. Czyli po prostu otaczanie się dobrymi ludźmi właśnie i budowanie dobrego zespołu. Sport, biznes, życie prywatne, wszystko Tak. to samo. Fajnego mamy gościa dzisiaj, co? Wiesz, super rzeczy mówisz. Naprawdę, fajnie, bardzo powiem Ci, że miło. ja już sam wziąłem z tego, co powiedziałeś, kilka wskazówek Aha, dla siebie. okej. Mam nadzieję, że Wy również, Ekstra. powerwalkerzy i powerrockerzy, kerki. Na koniec tylko zapytam, czym się Tomek teraz zajmuje? Wiesz co, Tomek koniec końców działa teraz w Związku Holenderskim. Jest tam bardzo szanowany, doceniany i często mnie chodziły słuchy takie, że Holendrzy zrobili najlepszy interes, jeśli chodzi o Tomka tam, przyjmując go do swojego teamu. Tomek jest oprócz w kadrze tego olimpijskiej jest? w kadrze tak? olimpijskiej Holandii, tak. Oprócz tego on przede wszystkim poszedł tam do tego, żeby zbudować nowy system szkolenia biegów średnich i długich w Holandii. Powierzona mu została bardzo duża misja i olbrzymie zaufanie, które mógł konsekwentnie egzekwować i robić. Poprzez to, że też współpracuje bezpośrednio z zawodnikami, jest ich trenerem, ma w swojej stajni, że tak powiem, rekordzistów Europy i ludzi na najwyższym poziomie światowym, bardzo dobrze mu to wychodzi. Oprócz tego realizuje bardzo duży projekt międzynarodowy związany gdzieś tam z Nike'em, budowanie właśnie jakiegoś zespołu, także Okej. bardzo mocno tam poszedł. Nie do końca był doceniany u nas w kraju, natomiast znalazł swoje drugie miejsce piękne w Holandii. No i dobrze, dla niego, trochę szkoda dla nas, ale ja zauważyłem, w ogóle jestem pełen podziwu dla Holendrów, to samo zrobili w żeglarstwie. Tak? O, Nie, widzisz, nie no to coś wzięli w tym Polaków akurat, ale wzięli Nowozelandczyków, Aha. Południowoafrykańczyka, pozdrawiam Jana Ainsley, z którym ścigałem się na Igrzyskach w Atlancie i żniwa. Okej. Żniwa medalowe na Igrzyskach, na Mistrzostwach Świata. Wtedy, kiedy tak naprawdę trzeba dowieść wynik, to oni zawsze dowożą. To taka ciekawostka. A Ty, Marcin, czym się teraz zajmujesz? O Jezu, u mnie bardzo dużo się dzieje, także jak to się mówi, dobrze mieć takie problemy, że bardzo dużo się dzieje. Raz, że oczywiście działam bardzo mocno na przestrzeni tej właśnie power speechy. Tak. Uwielbiam to, dobrze się z tym bardzo czuję i po prostu fajnie jak daję, mogę dać inspirację innym osobom. Oprócz tego mam też swoją markę suplementów dla sportowców, OmniRunning, produkowana bezpośrednio przeze mnie w Polsce. Także Ale to jest dla druga opcja. sportowców przy okazji wysiłku fizycznego, tak? Czy Tak, tak, suplementy tak. też takie, które są ogólnie dostępne Znaczy dla to każdego Kowalskiego? Wiesz co, tam są 3 rodzaje jakby suplementów. To są wszystkie rzeczy, które ja używałem też jako sportowiec, a których często nie miałem. Nie miałem do tego dostępu. Musiałem kombinować, wciągać z całego świata, a to jest wszystko w jednym miejscu. Jedna to jest typowo pro-treningowe, zestaw typowo pro-treningowy. Drugie to jest zestaw taki typowo zdrowotny, takie rzeczy jak kolagen chociażby, czy detoks. I trzeci to jest typowo rzeczy regeneracyjne, czyli wszystkie Okej. 3, które używałem ja. Oprócz tego zajmuję się bardzo, jestem zawodowym żołnierzem, to już Wam też mówiłem. Tak. I jestem, to co wspomniałem, dyrektorem sportowym Diamentowej Lidze u nas w Polsce, na Śląsku, Memoriał Kamili Skolimowskiej. Także działam mocno, prężnie. Tak. No i mówię, dobrze mieć takie problemy. Nie ma nudów. Fajnie, super. Marcin, bardzo Ci dziękuję za wspólny spacer i dziękuję Ci w imieniu wszystkich, którzy idą teraz z nami, bo nie wiem, czy wiesz, ale teraz dużo osób idzie z nami.
Tylko w różnych miastach. My pozdrawiamy Was w Bydgoszczy, ale idą w Warszawie, w Gdańsku, w Ostródzie, nie wiem gdzie, w Krakowie, w Bielsku-Białym. Namawiamy wszystkich, żeby zaczynali. Siemanko, pozdrawiam bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że wytrwaliście do końca, że nie zanudziłem Was. Co ty nie zanudziłeś? Właśnie fajne rzeczy powiedziałeś. Moi drodzy, dziękujemy Wam bardzo, pozdrawiamy, życzymy dobrego dnia, fajnej niedzieli i co? I spotykamy się jutro na kolejnym naszym Power Walku. Pamiętajcie, że chodzimy codziennie, bo nie chodzi o to, ile kilometrów przejdziemy, jakim tempem, ale ważne, że systematycznie. I wychodzimy na świeże powietrze. No i przy okazji, jak widzicie, można fajnych rzeczy się dowiedzieć. Trzymajcie się. Pa. Dzięki, Mariusz. Dzięki za wspólny spacer. Partnerem strategicznym Power Walk jest MultiLife, Twój asystent zdrowia i rozwoju od Benefit Systems. Masz pytanie? To zadaj je w komentarzu. To był Power Walk, Twój podcast w ruchu. Razem idziemy małymi krokami ku wielkim zmianom.